Cześć, witajcie. Dawno nie robiliśmy sobie unboxingu czy odpakowywania, jak to woli. Generalnie tą maszynkę kupiłem za własne pieniądze już jakiś czas temu, także nie jest to żadna reklama sponsorowana. Ale być może niektóre osoby, również jak ja, będą nią zainteresowane z tego prostego powodu. Jest kompaktowa, waży około 30 kg. Druga rzecz, jest to maszynka elektryczna, także jeżeli na przykład robimy gdzieś jakąś podłogę, czy też ubijamy żwir, piasek w pomieszczeniu zamkniętym, nie wydziela szkodliwych dla nas spalin, jak maszyny termiczne. Także pakowujemy. Maszynkę zakupiłem kilka miesięcy temu właśnie. Chodzi o to, że w związku z tym, że wypożyczenie takiej maszyny tutaj u mnie kosztuje około 50-60 euro. W Polsce nie wiem, 400 zł, 500 zł, 600 zł. Oczywiście wszystko zależy od typu maszynki, ciężaru i tak dalej, ale w każdym bądź razie jest to ciekawa alternatywa z tego względu, że ona kosztowała mnie z dojazdem do domu około 285 euro, ale chciałem ją najpierw zakupić na Amazonie, tylko Amazon, podejrzewam, że jest to kwestia związana z podażą i popytem. Amazon nagle podniósł cenę tej maszynki z 280 euro do 480 euro, także uważajcie na takie zakupy, warto sobie sprawdzić, czy nie przepłacacie za dany przedmiot. Zaczynamy od pakowywania. W środku oczywiście instrukcja. Tu nawet taka duża, w kilku językach. Instrukcja montażu. Uchwyt z kablem. Oczywiście zaczęło mi trochę padać, jakże mogłoby być inaczej. Tu też ciężko jest ją wyciągnąć z tego względu, że ona waży 30 kg. Ale się udało.
Jak widać, szerokość maszynki to około 32 cm, natomiast długość 50. Maszynka złożona, nie było to jakoś zbyt trudne, no tylko oczywiście pomyliłem się i tył naprzód zainstalowałem, ale po wspomożeniu się instrukcją to skorygowałem. Co tu mi się nie podoba, to na przykład te uchwyty moim zdaniem powinny być trochę bardziej wysunięte, centymetr 2, żeby można było swobodniej maszynkę przenosić, tak na pierwszy rzut oka. Co jeszcze? Ta rączka jest strasznie długa, jeżeli chodzi do wysokości. Wydaje mi się, że to jest właśnie specjalnie w celu, żeby na przykład do kompaktowania jakichś wykopów, na przykład zrobiliśmy wykop, narzucić tam żwiru, no i potem dzięki dłuższej rączce można swobodnie operować spoza wykopu w wykopie. Chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale jak to będzie się sprawować, zobaczmy jutro. Jako że dzisiaj w niedzielę maszynę złożyłem, a nie będę hałasował za bardzo sąsiadom. Wiecie, tak jestem miły i w porządku. Długość kabla wynosi 9, może 10 metrów.
Jak widzicie, pierwsze testowanie maszyny za mną. Co mogę powiedzieć? Wibrować wibruje. Dla niektórych może się wydawać za lekka. Moim zdaniem, na przykład do jakichś małych prac, typu tak jak tutaj jakiś właśnie jeden pokoik, 20 metrów, 30 metrów, gdzieś wewnątrz, jak najbardziej. Wykopy na przykład, do wykopów, które są mniejsze niż 35 cm. Co jeszcze? Na jakieś duże prace typu, nie wiem, 100 metrów kwadratowych, jakiś duży dom, to już bardziej chyba bym polecił coś większego, moim skromnym zdaniem. Oczywiście też trzeba pamiętać, żeby dobrze dokręcić śrubki, no jak we wszystkich wibrujących rzeczach, ale ja widać nie dokręciłem za mocno, no ale to deszcz mnie przegonił, także prawdopodobnie to było przyczyną. No i będę je używać w następnych pracach. Bo tu myślę, że to jest dopiero początek.